Spotykamy się z Jackiem po raz drugi. Minęło chyba ze 2 lata. W aucie przybyło 94 000, więc jakieś już pewnie rozeznanie masz. Jak się Zoe sprawowało? Coś się zepsuło? Coś musiałeś zrobić w aucie? Jak to tu wygląda? No to oprócz takich rzeczy, których po prostu sam sobie zrobiłem, to praktycznie tylko z kamerą cofania mam problem. Aha. Jest tego typu problem, że raz działa, raz nie działa. Zawsze na serwisie im działa. Czyli klasyczny problem, jak to z zębami. Jak się idzie do dentysty, to nie bolą. No tu jest tak samo z Zoe. Dokładnie. Czyli jedyna usterka za te prawie 100 000 km to jest kamera cofania, a resztę wszystko się spisuje na medal, że tak powiem. Nadal ładujesz się na darmowych ładowarkach? Jak to u Ciebie wygląda? Bo wiem, że Ty to dość dużo korzystałeś z tego typu rozwiązań. Staram się na darmowych, ale nie zawsze udaje się. Darmowe, umówmy się, że no, kolejki na nich, że dużo chce się ładować osób na darmowych, więc nie jest do końca po prostu tak dostępna jak te płatne. Ale korzystam z tych płatnych, czasami w domu ładuję. Wbrew pozorom w domu jestem w stanie naładować przez noc 40-50% auta, czyli... Bo Ty w domu zwykłe gniazdko masz, tak? Tak, zwykłe gniazdko. Gdybym miał siłę, no to ja bym był w stanie całe auto naładować. No niestety mieszkam w bloku z garażem, z prądem, no i nie ma możliwości na fotowoltaikę, gdzie jest dla mnie to bólem, bo wolałbym po prostu sobie zamontować tą fotowoltaikę i ładować nawet ładując po prostu w dzień to auto, bo wiadomo, fotowoltaika w dzień działa. No ale no niestety nie mam takich możliwości. No ale reasumując, Jacek dobrał auto idealnie do potrzeb, bo dużo takich punktów darmowego ładowania to są słupki AC, a tutaj mamy AC, ładowarkę pokładową mocy 22 kW. No i właśnie, i to jest to, że zawsze powtarzam, żeby dobrać auto do potrzeb. Jacek głównie jeździ co? Po mieście, wokół miasta, więc ma auto nieduże. Ładuje się na darmowych ładowarkach, więc ma auto, które szybko się ładuje na darmowych ładowarkach. Jak to jeszcze wychodzi na to, że to auto bezawaryjne jest do tego? No to w sumie, czy coś byś inaczej dzisiaj zrobił? Inne auto byś kupił dzisiaj? Po takim doświadczeniu prawie 100 000? Po takim doświadczeniu po prostu Zoe dla mnie jest bardzo dobre. Ma parę takich wad, bo ja jeżdżę na taksi teraz w tym momencie. Wady to są klamki tylne, których klienci nie widzą, nieraz muszę do nich wysiadać, oraz źle umiejscowiony pas środkowy i często gęsto zapinają się nie do tego zapięcia, co potrzeba, i to też muszę wspominać klientom, że po prostu nie to zapięcie, bo go nie mogą znaleźć. To jest takich, ale z tego, co ja zauważyłem, po prostu większość elektryków ma ukryte klamki. Tesla przecież ma ukryte klamki, też trzeba umieć otwierać. Bardzo mało jest samochodów z tradycyjnymi klamkami, czyli po prostu, że już same sugerują... Czyli minus to fikuśny design, tak bym powiedział. Tak, dokładnie. Natomiast jakieś takie wady tu, nie wiem, techniczne, coś odkryłeś, że coś tu się dzieje złego z autem, coś Ci denerwuje, coś Ci przeszkadza? Nie. Jako kierowca, tak bardziej pod tym kątem pytam teraz. Nie, nic mi akurat po prostu nie przeszkadza. Może nie jeździłem innymi typami samochodów, także, ale dla mnie wszystko tutaj jest ok. No jest auto dla Ciebie po prostu. Tak. No i tego się trzymajmy, że auto trzeba dobrać pod siebie. A my już tu pomalutku będziemy wyjeżdżać z Łodzi, będziemy wjeżdżać za chwilę na A1. No ciekawy jestem, jaki dzisiaj wynik zrobimy. Będziemy jechać raczej spokojnie, bo Jacek to raczej spokojny kierowca. No i zobaczymy, jak dzisiaj Zoe się sprawi w tej trasie. No. Dodam jeszcze coś takiego, że faktem w Zoe jest błąd, aby naładować go do, załóżmy, 80%, trzeba tego pilnować. Nie ma odłączania, załóżmy, ładujmy do 80%. Kiedyś rozmawiałem nawet z ludźmi po prostu, którzy przekazują tym do oprogramowania, że to jest jedna z wad, żeby to było po prostu ustalone. W Megamce już to jest, bo siedziałem w Megamce podczas gdy był przegląd serwisowy, bo ja już tu musiałem 3. przegląd, chociaż auto nie ma 2 lat. I teraz na przeglądzie sobie, bawiłem się po prostu, jak było auto na przeglądzie tą Megamką. I tam jest, po prostu tam jest całkiem inny system, jest już, można podpiąć iPhone'a,
pod wyświetlacz, czyli ten CarPlay, Tak, CarPlay to się nazywa. Także to jest jedna z wad. I ostatnio, bo zgłaszałem to, przedtem mogłem sobie ustawić ładowanie co do czasu zdalnie. Zostało to wyłączone, ale podobnież ma zostać naprawione, bo coś w aktualizacji w aplikacji coś jest nie tak. Ale już wiem, że ten problem jest zgłoszony do serwisu, żeby to zrobili. To są takie manualne rzeczy, które w innych autach, załóżmy, to działa, tutaj nie działa tak, jak powinno być. Ale wracając do przeglądu, bo mówisz, że już byłeś 3 razy na przeglądzie, bo przeglądy są co 30 000, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Jaki koszt takich przeglądów? Ile płaciłeś za przeglądy, pamiętasz? Pierwszy i trzeci był ponad 300 zł, niecałe 400, a ten drugi był coś koło 500 zł. Nie wiem czemu, z jakiego powodu, niby tam inaczej komputer podłączali. Ale z tego co wiem... Reasumując, 100 000 kilometrów i koło 1000 zł koszt przeglądów. To macie jakieś rozeznanie? Zdecydowanie uważam, że rozsądne pieniądze. Tak. A liczyłeś może, ile wydałeś na te ładowania w tym czasie? Szacowałeś chociaż? Teraz nie szacowałem, ale przez pierwszy rok zrobiłem 48 000 i niecałe 3000 wydałem na ładowanie. 3000 zł. Bo akurat się pobawiłem, po prostu po roku policzyłem sobie, podliczyłem sobie, bo płaci się kartami kredytowymi, płatniczymi, więc wziąłem sobie wyciągi, siadłem i policzyłem wszystkie opłaty. Licznik mam w garażu osobno, więc policzyłem, ile na liczniku mniej więcej zużyłem energii tam po złotówce, nawet to chyba liczyłem tak na okrągło, chociaż wtedy miałem na jednym taryfę nocną, to i tak jeszcze w tamtym roku było po 30 parę groszy, w tym roku już tak pięknie nie ma. Także obliczyłem między 2,5 a 3000, na pewno nie przekroczyłem 3000, robiąc 48 000. No to dobra, tak liczmy, że w drugim roku byłoby podobnie, koło 3000, jeszcze przegląd 1000, no to na 100 000 kilometrów myślę, że można szczelić koło 7000 złotych, co daje nam koszt przejechania kilometra 7 groszy, dobrze liczę? Chyba dobrze liczę. No może, ja... 7 groszy za kilometr, gdzie w autach spalinowych to jest chyba 30-40 groszy za kilometr, więc wielokrotnie taniej. Przypomnisz, za ile to auto kupiłeś? Jak możesz tutaj... 125. 125, tutaj dopłatę jeszcze zaliczyłeś? Tak, 18 750. Czyli tutaj auto mamy za 100 parę tysięcy. Dzisiaj podejrzewam, że jest warte podobne pieniądze, więc utraty wartości na razie nie liczymy. A my jedziemy nowym odcinkiem obwodnicy Łodzi, czyli S8 i zaraz będziemy wpadać na A1. I będą pytania zapewne, jak jechaliśmy. No to Jacek tutaj na tempomacie ustawił 110 i tak sobie podróżujemy. Jak na miejskie auto, to takie 110 to myślę, że jest przyjemna prędkość, nie? Ono wtedy jeszcze jest w miarę oszczędne, bo z tego co ja testowałem Zoe, to one przy dużych prędkościach potrafią się robić prądożerne, więc tym autem jeździć szybciej za bardzo sensu i tak nie ma. Jak na razie jechaliśmy dość wolno, więc zużycie to 12,6 kWh na 100, natomiast to teraz jak jedziemy autostradą, to na pewno wzrośnie. Jakieś 46 km za nami, cały czas sobie to na tempomaciku jedziemy 110, zużycie to 15,6 kWh na ten 100, na ten moment. I takie 110 się jedzie dość fajnie, natomiast jest tu dość głośno. Zdecydowanie po mieście to bardzo ciche auto, a w trasie raczej głośne. Także ewidentnie widać tu miejski charakter tego pojazdu. Lecimy sobie, tak lecimy A1. No i jest tutaj nowy MOP Greenway, a więc stwierdziłem, że zatankujemy się tam, a w zasadzie doładujemy. Mamy tutaj 2 razy CCS, MOP nazywa się Woźniki. Mamy tu 2 razy CCS, a MOP nazywa się Woźniki Zachód. Zasadniczo jedziemy 110 na tempomacie, no gdzieś wyprzedzamy to chwilkę szybciej. Zużycie to 21,1 kWh na ten moment. 37% w akumulatorze i 94 km zasięgu nam auto jeszcze pokazuje. Przejechaliśmy prawie 140 km ze średnią 92 na godzinę wyszło. No i powolutku zbliżamy się do MOP Woźniki Zachód. I mamy tutaj nowy znak. Wiadomo, że jest tam stacja ładowania EV.
No i już jesteśmy pojedzeni i naładowani. MOP Woźniki Zachód, 42 minuty tam byliśmy, a w tym czasie doładowaliśmy 26 kWh energii. I przed chwilą wjechaliśmy właśnie na A4. Na A4, jak widzicie, wieczne remonty. Jakoś mnie to nie dziwi, bo tutaj tak ciągle w zasadzie jest. No dobra, tutaj trzeba ostrożnie, bo tam będą wyjeżdżać zapewne ze stacji. No i zjechaliśmy sobie tutaj z autostrady na Alvernię. Będzie kilka minut dłużej, ale jedne bramki ominiemy, a jeszcze mieliśmy tu jedną sprawę po drodze do załatwienia. Także tak to wygląda. Statystyka na ten moment 18,2 kWh zużyte. I dzisiejsza trasa z Łodzi pod Jana w Skawinę. Jak to wygląda? Jacku, 17,7 kWh, a ile przejechaliśmy? Przejechaliśmy 273 km, 78,8 średnia i jeszcze 48% w akumulatorze. Także za dużo się zdecydowanie doładowaliśmy dzisiaj. No ale tak to jest, jak się chce zjeść spokojnie, to troszkę niestety schodzi. Jak zawsze na koniec dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć!